To nie jest Aqara Hub, to nie jest zwykły Aqara Hub, to jest Aqara Hub M1S, czyli nowy Aqara Hub. Lepszy Aqara Hub. A w czym lepszy i w czym nowy? To Wam opowiem w recenzji. Zapraszam. Aż musiałem sobie wziąć mój Aqara Hub, żeby zobaczyć, jaka jest pomiędzy nimi różnica. No, na sam początek widać chyba dosyć mocno, że nowa wersja jest EU, aczkolwiek już Aqara Hub też był w tej wersji, więc pozbywam się już, mam nadzieję, że na zawsze przejściówki do moich bramek, więc przyjrzyjmy się. Na przodzie praktycznie nie ma różnic poza nowym logo. W Aqara Hub M1S mamy nowe logo Aqary. Tutaj jeszcze jest stare. Przyznam, że nowe podoba mi się bardziej. Jest jakieś takie delikatniejsze. Tutaj jeżeli chodzi o przycisk, LEDy, to wszystko mamy tak samo. Różnica jest jeszcze w tym miejscu, czyli mamy mniejszy kod HomeKit w stosunku do tego, co było kiedyś. Dzięki czemu no, jakby więcej tych tutaj dziurek jest, powiedziałbym, uwolnionych, więc podejrzewam, że dzięki temu ona też może być odrobinę, dosłownie odrobinę głośniejsza. No i oczywiście mamy tutaj samą wtyczkę, która jest zdecydowanie inna. Poza tym, mimo wszystko, to jasno widać, że Aqara Hub M1S to jest ewolucja Aqara Hub zwykłego. Jeśli jednak zajrzymy już pod spód i popatrzymy w specyfikację techniczną, to jest różnica. Po pierwsze mamy Zigbee 3.0, więc to jest nowy protokół, który jest szybszy, wydajniejszy, lepszy. Oczywiście czujniki też muszą się w nim komunikować, co nie zmienia faktu, że jest to przyszłość i Aqara Hub M1S go wspiera. Poza tym testowałem i bramka jest głośniejsza niż Aqara Hub, więc tutaj Aqara postanowiła wsadzić lepszy głośnik i to jest zdecydowany plus. No i wspiera większą ilość urządzeń. W Aqara Hub M1S możemy podłączyć do 128 urządzeń dziecięcych, z tym zaznaczeniem, że pierwsze 32 podpinamy wprost do bramki, a wszystkie kolejne potrzebujemy tutaj repeaterów, czyli takich mini bramek w postaci urządzeń dziecięcych, które podłączymy do zasilania. To mogą być na przykład przekaźniki Aqara T1, to mogą być żarówki, to mogą być smart gniazdka, które będą Wam każde pojedyncze rozszerzać o dodatkowych 16 urządzeń. Jakie urządzenia dziecięce podłączycie do tej bramki? W sumie wszystko to, co podłączycie do Aqara Hub plus coś ekstra. Czyli mamy tutaj wszystkie te urządzenia Zigbee wcześniejsze, czujniki ruchu, czujniki okien, czujniki dymu, plus mamy tutaj wszystkie czujniki, które działają po Zigbee 3.0. Więc naprawdę sporo urządzeń możemy podłączyć do tej bramki. Ważną różnicą w Aqara Hub M1S w stosunku do Aqara Hub jest nowy tryb alarmu. To jest tryb, który znamy z Xiaomi V3, aczkolwiek moim zdaniem on jest bardziej dopracowany. O co w nim chodzi? Czujniki dopinamy do konkretnych trybów w domu, w nocy i poza domem. Czyli uznalamy, że dane czujniki mają się uruchamiać wtedy, gdy, no właśnie, w domu, no to tutaj najprościej. Wrzucamy wszystkie czujniki zalania wody, czujniki dymu i to są najprawdopodobniej te czujniki, które gdy coś się wydarzy, one mają być. Gdy jesteśmy w nocy, możemy na przykład włączyć czujniki znowu dymu, wody i do tego dorzucić jeszcze kontaktrony w drzwiach i oknach, czyli gdy ktoś się chce dostać do środka, wtedy mamy alarm. A jaka jest różnica między w nocy a poza domem? Na przykład czujniki jeszcze ruchu. Czyli do tego wszystkiego, co mówiłem wcześniej, dorzucamy jeszcze, że mają się uruchamiać czujniki ruchu i tutaj, jeżeli jest noc i my chodzimy po mieszkaniu, na przykład idziemy do toalety, nie chcemy, żeby włączył się alarm. Ale gdy nie ma nas już w domu i są odpalone czujniki ruchu w różnych miejscach i coś zostanie wykryte, bo na przykład złodziej nie otworzył okna, tylko je rozbił i wszedł do środka, trochę oszukując kontaktron, no to w tym momencie czujnik ruchu go wychwytuje, bum, alarm i złodziej jest przyłapany na gorącym uczynku. Teraz przejdziemy do aplikacji i tutaj jest pewna zagwozdka, bo Aqara Hub M1S nie dodacie jeszcze do aplikacji Mi Home. Mówię jeszcze, bo Aqara nad tym pracuje, aczkolwiek no, na ten moment trzeba używać Aqara Home i w tej recenzji też użyjemy tej
tej aplikacji. Co prawda, jeżeli macie Aqara Hub M1S w wersji China albo będziecie korzystać z aplikacji modowanej Mi Home, to wtedy jesteście w stanie ją dodać. Wchodzimy więc do aplikacji Aqara Home i tak, naszą bramkę znajdziemy w akcesoriach Aqara Hub M1S i tutaj mamy włączone światło. Tak jak wspominałem, bramka ma LEDowe światełko, więc możemy sobie ustawić różnego rodzaju kolory oraz zmienić sobie jasność naszej bramki. Tutaj nawet znajdziemy takie podstawowe sceny jak relaks, odpoczynek, film. To jest lampka nocna, więc tutaj nie będziecie budować jakiegoś super klimatu za pomocą tej lampki, więc bardziej ustawiamy sobie te kolory, które nas interesują. Gdy wejdziemy sobie w ustawienia, możemy sobie zmienić nazwę tej bramki, możemy sobie zmienić jej lokalizację. Mamy także liczbę urządzeń, które mamy do niej podpięte. Tutaj sobie je parujemy. I tak naprawdę mamy jeszcze opcję automatyzacji, czyli typowe if then, czyli jeżeli coś się stanie, czyli na przykład jeżeli czujnik ruchu wykryje ruch w godzinach od 20 do 6 rano, no to zapal lampkę jako lampkę nocną. To jest taka podstawowa automatyzacja, którą możecie zrobić. No i sama bramka również jest naszym alarmem, więc to znajdujemy tutaj, akurat alert system is off. Możemy sobie postawić, włączyć różnego rodzaju alarmy. To, co przed chwilą widzieliście, to akurat dwie bramki, bo mam i M1S i M2 sprzężone, które wyskakują. No i tutaj mamy te trzy alarmy, o których Wam wspominałem. HomeGuard, czyli mamy podpięte urządzenia. Teraz wejdziemy sobie na przykład. Możemy tutaj sobie trigger devices dać na przykład czujniki zalania albo czujniki dymu. W Away ja w tym momencie mam podpięte różne kontaktrony. Tutaj mamy trochę więcej opcji, czyli możemy robić tak, że ona się będzie uzbrajała automatycznie albo za pomocą wciśnięcia będzie się rozbrajała automatycznie. Tutaj mamy nawet możliwość entry delay, czyli macie tę bramkę w jakimś miejscu dostępnym, podchodzicie, klikacie uzbrój i w tym momencie macie na przykład 2 minuty na wyjście z waszego mieszkania, a bramka dopiero po tych 2 minutach uzbroi cały dom. Czyli coś, co znamy bardzo dobrze z różnego rodzaju systemów alarmowych, weszło również do Xiaomi. Gdy wejdziemy w pozostałe opcje, no to mamy możliwość zmiany samego alarmu i tak naprawdę to jest tyle. Więc tutaj ważne jest dobre podpięcie tych czujników do różnego rodzaju alarmów. W opcjach tych dalszych możemy jeszcze sobie usunąć logowanie. Więc to jeżeli chodzi o aplikację Aqara Home, a gdy wejdę sobie do mojego domu, to w tym momencie widzicie już aplikację Apple Dom, Aqara Hub M1S. Ja mam rozbitą jako osobno światło i alarm. To co widzicie, czyli mamy te 4 alarmy, mamy w domu, poza domem, noc i wyłączony. A tutaj mamy nasze światło, też możemy zmieniać jasność oraz ustawiać różne kolory tej bramki. No a poza tym możemy dorzucić ją do wielu różnych automatyzacji w naszym HomeKit, traktując ją właśnie jako bramkę nocną albo właśnie jako alarm. Więc podsumujmy sobie tą bramkę. Czy warto jest ją kupić? Moim zdaniem nie ma sensu już kupować Aqara Hub EU. Po prostu. To jest jego kontynuacja, lepsza praktycznie pod każdym względem. Jedyne co to mamy tego Mi Home, ale ona dojdzie tam wkrótce, więc ona jest po prostu lepsza, ma nowe protokoły, ma większą ilość urządzeń, moim zdaniem jest głośniejsza, aczkolwiek mogłaby być jeszcze głośniejsza, bo to ciągle nie jest ten poziom alarmu, od którego bym oczekiwał. Też mamy lampkę LEDową, czyli mamy tutaj pełno kolorów, bo nie wiem czy o tym wspominałem, ale Aqara Hub M1S może również służyć jako lampka nocna. No i tak naprawdę to tyle. A jeżeli zastanawiacie się, czy kupić Aqara Hub M1S czy Aqara Hub M2, to tutaj Wam tego nie odpowiem, tylko odeślę Was do naszego wielkiego porównania Aqara Hub M1S kontra Aqara Hub M2, gdzie odpowiemy na to pytanie. Więc zapraszam Was do tego filmu i wielu innych.
No i oczywiście subskrybujcie i lajkujcie, bo to lubimy i na to czekamy. Dzięki i do zobaczenia.